Wieżowce górujące nad innymi budynkami są prawdziwą dumą architektów, jednak z niektórymi łączy się wiele tragicznych wydarzeń i tajemnic. Dzisiaj poznacie te, które w wyjątkowy sposób obrosły legendami i mają naprawdę złą reputację. Zapraszam do oglądania. To jeden z najstarszych drapaczy chmur w Nowym Jorku. Ma 241 metrów i 55 pięter. Budynek ten został oddany do użytku w 1913 roku przez Franka Woolwortha. Był to najwyższy budynek nie tylko w Stanach, ale i na całym świecie. Okazuje się, że nie tylko architektura czyni go tak interesującym, a wszystko związane jest z panem Woolworthem. Odnoszący sukcesy biznesmen z wielką pasją oddawał się spirytyzmowi i okultyzmowi. Wraz z przyjaciółmi regularnie organizował sesje spirytystyczne, podczas których wywoływali duchy. Plotka głosi, że mężczyzna wkomponował w budynek elementy i symbole okultystyczne. Mówi się jeszcze, że osobiście brał udział w przygotowaniach architektonicznych budynku. Ponoć wpłynął na to, że niektóre płaskorzeźby ucieleśniają nie tylko robotników i inne osoby związane z powstaniem budynku, ale są również odzwierciedleniem stron świata, kontynentów i ich wzajemnych powiązań. Poza tym windą można się dostać na 3 sekretne piętra, w których nikt nie wie, co się znajduje. Mówi się, że to właśnie tam Frank zbudował swoje tajne laboratorium okultystyczne i gromadził tam tajemnicze egipskie artefakty. Podobno wszystko to do dziś się tam znajduje, tak samo jak krążący po korytarzach duch Franka. Kolejny budynek Woolwortha jest jednym z najstarszych wieżowców Nowego Jorku, ale to Empire State Building, który ukończono w 1931 roku, jest niewątpliwie jednym z najsłynniejszych symboli miasta. Ma 443 metry i aż 102 piętra. Okres budowy i pierwsza dekada istnienia obfitowały we wszelkiego rodzaju wypadki i tragiczne śmierci. 5 martwych pracowników podczas budowy i 14 zabitych w 1945 roku w wyniku rozbicia samolotu o budynek, niezliczone samobójstwa i niewyjaśnione wypadki, że budynek ten przyciąga nieszczęście. Sporo osób uważa, że budowa jest rodzajem akumulatora bardzo negatywnej energii, przez co Empire State Building został nazwany nowojorskim trójkątem bermudzkim. Burzliwa historia symbolu Nowego Jorku dopełniana jest opowieściami o nadprzyrodzonych zjawiskach, zwłaszcza badacze zjawisk paranormalnych, którzy w ostatnich dziesięcioleciach kilkukrotnie prowadzili w budynku badania, sugerują, że głównie straszą tam duchy samobójców. Jednym z nich jest duch młodej, pięknej kobiety w ubraniach z lat 40. XX wieku, którą wiele razy widziano na platformie widokowej. Świadkowie mówią, że rozmawiali z duchem kobiety, która była bardzo smutna. W pewnej chwili podczas rozmowy kobieta zdejmowała płaszcz i wyskakiwała za barierkę, jakby nigdy jej tam nie było. Inni widzieli ją na 86. piętrze, gdzie się malowała, po czym ponownie wyruszała na taras widokowy. Czyżby naprawdę był to duch kobiety, która odebrała sobie życie i jest po wieczne czasy skazana na odtwarzanie swoich ostatnich chwil swojego życia? Ten moskiewski budynek ma 240 metrów wysokości i liczy sobie 35 pięter. To gigantyczna budowla, która dziś pełni funkcję kampusu uniwersyteckiego i wiąże się z nim wiele tajemniczych historii. Mówi się, że wszystko zaczęło się od budowy, w której w latach 50. byli zaangażowani także więźniowie. Wielu z nich zginęło podczas budowy i niejeden próbował ucieczki i nawet zrobił skrzydła i próbował odlecieć z budynku, ale bezskutecznie. Krwawa budowa wieżowca odcisnęła piętno na historiach krążących wśród studentów. Wielu z nich wierzy, że w piwnicach straszy. Podobno na terenie uniwersytetu przebywa kilka duchów, które można zobaczyć dopiero po zmroku,
ale nie są to poltergeisty, ale spokojne duchy, które dają tylko o sobie znać. Z budynkiem łączy się legenda o tajemniczej linii metra, która znajduje się pod kompleksem. Niektórzy uważają, że pod budynkiem rozciągają się przestronne pomieszczenia, gdzie podczas zimnej wojny, a może nawet do dziś, prowadzone są tajne badania. W stolicy Japonii można rozpoznać kwadrat słynnego wieżowca Sunshine 16. Wieżowiec ten ma 239 metrów i 60 pięter i postawiono na miejscu dawnego więzienia dla dysydentów, jeńców politycznych i wojennych, gdzie oficjalnie stracono 7, nieoficjalnie prawdopodobnie o wiele więcej osób. Według niektórych osób miejsce to jest przesiąknięte złą, ciemną energią, której nie zniweluje jego optymistyczna nazwa. Manifestowała się już w trakcie budowy, podczas której doszło do kilku dziwnych wypadków, które w nielicznych przypadkach zakończyły się śmiercią. Projektowi zaczęła towarzyszyć zła reputacja. Wielu twierdziło, że plac budowy nawiedzają niespokojne duchy więźniów Sugamo, jednak pomimo wszystko budynek został ukończony, ale lista dziwnych incydentów stopniowo się poszerzała. Chociaż wieżowiec szybko stał się popularnym centrum handlowym, to wiele osób odmówiło ponownego odwiedzenia tego przeklętego miejsca. Wielu świadków, głównie techników i sprzątaczy, twierdzi, że na korytarzach słyszą upiorne śmiechy, jęki lub pełne boleści krzyki. Inni widzieli cień przypominający pełzającą postać. Klienci widzieli przerażające twarze bez ciał, czyhających w ustronnych miejscach budynku, jak przebieralnie, szatnie czy łazienki. Wielu twierdzi, że to poltergeist zamieszkał w tym budynku. Słyszy się opowieści, że osoby odwiedzające budynek do ziemi przygniotła jakaś niewidzialna moc. Inni słyszeli szepty wypowiadane bezpośrednio do ich ucha. Ten wysoki budynek stojący w stolicy Tajlandii mierzy sobie 185 metrów wysokości i 47 pięter i wielu uważa go za najupiorniejszy wieżowiec na świecie. Powód? Nigdy nie udało się dokończyć jego budowy i od 1990 roku stał się rajem dla bezdomnych, narkomanów i gangów młodzieżowych, które przebywają tam, aby zażyć sporej dawki adrenaliny. Z czasem zaczęły też krążyć pogłoski, że budynek przyciąga śmierć. Z przerażającą częstotliwością zaczęły się tam pojawiać martwe ciała. Niektóre osoby zginęły mijając budynek, inne popełniały tam samobójstwa. Zdarzały się też przypadki porzucania tam zwłok. Dla mieszkańców miasta budynek ten jest przeklętym miejscem nawiedzanym przez duchy, a jego nazwę zmieniono na Wieżę Duchów. Wiele osób twierdzi, że słyszało tam upiorne głosy albo widzieli pełzające ciemne sylwetki po korytarzach budynku. Jakby tego było mało, duchy w budynku są bardzo agresywne. Próbują spychać nieproszonych gości do głębokich szybów albo spuszczać na nich elementy konstrukcji budynku. Powietrze przenika niewytłumaczalny strumień strachu. Mówi się, że jest tak silny, że niektórzy goście w ostatniej chwili odmawiają wejścia, ogarnia ich niewytłumaczalna panika i potrzeba natychmiastowej ucieczki. Obecnie wejście do budynku jest zabronione, ale zakazu tego nie przestrzega nikt, kto pragnie dostać się do środka. Czy odważylibyście się wejść do tego budynku tylko po to, aby zrobić sobie tylko zwykłe pamiątkowe zdjęcie, jeśli na nieostrożnych odwiedzających naprawdę czyha śmierć?